podjeżdża tak blisko, kurde. Chory jesteś. To jest śmieszne. A krzyku, no! Bo zaraz wychodzę z domu z dziećmi. Już zaraz spadniemy! Jak nienormalnie. No nie. Swoje, no. Co robisz? No, zahacz teraz, zobaczymy, jak się śmiał. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. And twist myself at the spine. Witam wszystkich. Dzisiaj zobaczymy Toyotę RAV4 z 2006 roku z silnikiem 2.2 D4, oczywiście w dieslu, 136 koni mechanicznych. Auto, które tutaj widzicie, będzie na sprzedaż. Akurat tak się składa, że jest to auto tutaj z mojego domu. Moja żona nim jeździła. Prawie rok już jest, jak ten samochód jest w naszym domu. Kupione tak, można powiedzieć, od obcych rąk. Sam pojechałem, po ogłoszeniu znalazłem ten samochód. Chyba kupiłem, o ile się nie mylę, w Toruniu go. No w Toruniu to było. Od starszego pana, który miał ten samochód 10 albo 11 lat. Ja to dokładnie tutaj wkleję, napiszę, bo tak nie pamiętam teraz dokładnie, no ale kupę lat to mnie jakoś też tak zachęciło do tego zakupu. Znalazłem go normalnie w ogłoszeniu, gdzieś po Elixie. Pojechałem, tam był tak na miejscu starszy pan. Kupił sobie nowego Tuscona z salonu i ten właśnie chciał sprzedać, a go miał tam 11 lat. Cena nie była zbyt wysoka. Te auto, którym teraz tu jadę, też nie będzie z tych droższych, tylko z tych raczej tańszych Toyot, ponieważ no, powiedzmy, że do ideału to jeszcze tam coś tam zawsze brakuje temu autu. Chociaż aczkolwiek, dlaczego go kupiłem? Ponieważ obejrzałem sobie te egzemplarze takie za 30, za 32 tysiące, no czemu by nie dać, bo naprawdę te samochody, muszę powiedzieć, że znałem długo, ponieważ moi znajomi mają już kilka lat ten sam model auta i ja zawsze po prostu no pragnąłem mieć taką Toyotę, bo byłem zafascynowany tymi samochodami. Zresztą nadal jestem. Tylko jedną rzecz, którą tu właśnie teraz, o której mówię, obejrzałem wszystkie te samochody takie droższe, takie te za grube pieniądze, po 30 tysięcy, no czemu nie dać, bo naprawdę widzę, że są samochody warte i warto dać duże pieniądze za nie, żeby fajny egzemplarz kupić. No i powiem szczerze, że taki one rozczarowywały, że oprócz ceny to nie było tam za wiele widać tego, więc jak zobaczyłem ten egzemplarz, tam mniej więcej jego historię, też ma bardzo śmieszny przebieg ten samochód, zaraz tutaj włączymy, no, do końca nie pamiętam. On ma 193 tysiące przebiegu, ten samochód dzisiaj, no to jest śmiesznie bardzo mało. No, mniej więcej już od 10 lat to zbiera w tym cepiku ten przebieg. Jak ten pan kupił, jakiejś tam dokumentacji takiej chyba nie mam, chociaż nie pamiętam, może nawet coś tu do niego jest, ale już nie będę szukał tam. Jakoś tam tego nie sprawdzałem, ale mniej więcej tak i razy oko po kierownicy, po wnętrzu, w jakimś tam sensie mogłem uwierzyć w ten przebieg. Bo ten pan jeszcze kupił go oczywiście z mniejszym przebiegiem, bo on 10 lat nim jeździł wcześniej. Nie chcę was zbytnio zanudzać, bo tutaj chyba jest test dotyczący tego samochodu, a nie jak go kupiłem, no ale zawsze jakaś tam historia tego zakupu jest. No i kupiłem, dogadałem się, poszliśmy do domu, tam była żona, tam umowy, wszystko już wypisane i tam żona musiała podpisać, że tam chyba współwłaścicielką była, tam we dwoje byli. No i ona patrzy na tą cenę i mówi, że czyś ty tam Mieciu tam zwariował. Była minimalna cena i
nie za takie pieniądze, przecież 5000 tam 800 niedawno wrzuciliśmy w ten samochód i za takie pieniądze. No i on, ten pan, tak mu głupio się zrobiło, mówi, on mnie przeprasza, ale będziemy musieli to podrzeć, te umowy. No i ja tak w sumie już mówię, no wszystko stracone, no co za pojebaństwo, nie? Się tu trafiło, żeby samochodu nie można kupić. Tam cena pasowała, akurat to tak wszystko jakoś ten stosunek się wszystko zgadzał, że ja to akceptuję i tak samo myślę, że tutaj ktoś, kto ten samochód będzie chciał kupić, to też to wszystko zaakceptuje i też powie, że fajnie kupił. No i w sumie ostatecznie tam brakowało 1000 zł do tej minimalnej ceny tego pana żony. To tam dołożyłem 500 zł, pamiętam już na zgodę, już mówię, ach tam aby chodził, żeby ta żona jeździła, mówię, już nie będę żałował, tu macie te 500 zł i no i jakoś się udało i musiałem właśnie jeszcze po negocjacjach jeszcze 500 zł dołożyć, żeby w ogóle kupić ten samochód. No i go kupiłem, wymieniłem tam oleje, opony kupiłem na zimę, oleje, filtry. Takie rzeczy, więcej w sumie nic takiego nie robiłem w tym samochodzie. Do dzisiaj, nie wiem ile tych kilometrów przejechaliśmy, bo nie sprawdzałem w tym chociaż cepiku, czy gdzieś jak był zarejestrowany, ile miał, czy na przeglądzie. Ale tam pewnie więcej jak z 5-6 tysięcy nie było zrobione, ponieważ auto to kupiłem żonie tak do jeżdżenia w koło komino. Dwoje dzieci z tyłu, jedno z przodu, rozwiezienie przedszkole, szkoła, no i do pracy i tak w koło co dzień. Jako że zakup tej Toyoty to był od początku zmotywowany, że musi to być Toyota z 2006, no max tam 7 roku, żeby to była Toyota jeszcze bez DPF-ów tych wszystkich całych, nie? Żeby ta żona mogła sobie jeździć po tym mieście. Więc dlatego wybór padł na tą Toyotę, ale o tym może później. A więc to na tyle, jeśli chodzi o ten pojazd. Jeszcze wrócimy do podsumowaniu dla kupujących. Zrobimy jakieś oględziny, a teraz zrobimy sobie takie jazdy próbne i też tutaj trochę w terenie i tak dalej, ponieważ auto, jak wiadomo, napęd 4x4 dołączany ręcznie lub automatycznie. Ja korzystam zimą na przykład z tego dołączanego ręcznie, że już zawczasu sobie włączam, żeby sobie na tych napędach jeździć. Mniej więcej to wygląda w ten sposób, że wciskamy ten guzik, tutaj ten haczyk, to się włącza ta kontrolka, że jest oblodzenie na lodzie i ciągle to będzie się świecić, dopóki nie minie ta zagrożenie. A więc tak, tu przyciśnięte, zapala się nam lock i wtedy do około 50 km na godzinę mamy napęd stały 4x4. W tym aucie. Kupując taki samochód, to trzeba od razu tutaj wspomnieć, jeśli chodzi o rynek, na jakim się znajduje ten samochód, to trudno kupić równie dobre auto w tych pieniążkach. Z jakimś tam silnikiem trwałym i nadwoziem i podzespołami. I jeszcze trzeba tutaj dodać z prezencją tego samochodu, ponieważ uważam, że jest ona po prostu bombowa. No, mało która terenówka z tamtych czasów tak pięknie się prezentuje. I to w jakiejś tam standardowej wersji, bez żadnych dodatków, jakiejś super wersji. Po prostu bryła tego samochodu jest fenomenalna. Ona wygląda jak, oglądając dzisiaj wśród współczesnych samochodów, nie wygląda to samochód jakiś tani, za 20 tysięcy czy za ileś. Wygląda na taki dostojny, już taki fajny samochód. Żona sobie też tak chwali, na myśli też, że ma jakiś samochód, Bóg wie jako fajny. Także naprawdę te emocje wzbudza na drodze, takie myślę, że naprawdę pozytywne swoją sylwetką. Tu można powiedzieć, że tak się starzeje, jak teraz oglądamy, nie wiem, filmy z Kasią Figurą, jakiś king size, jak leży nago, to czy to będzie za 20 lat, czy za 30, to ciągle będzie ładnie wyglądać. I tak właśnie wygląda ta Toyota. Ona ciągle
wygląda ładnie, pięknie i bardzo fajnie się prezentuje. Tutaj jak widzicie ona ma duży zwis, także śmiało można sobie gdzieś wjechać w te kolejny. Naprawdę samochód wielozadaniowy i w każdym zadaniu się przyda, zarówno w mieście, wysoka pozycja za kierownicą, jak z tyłu mam te dwa foteliki, tak samo żona otwierając drzwi nie musi się tam garbić, tylko od razu tych dzieci zapina. A na tym nam właśnie zależało, bo poprzednio był Golf 6, który tak trochę denerwował właśnie, że był taki niski. Golfa 6 też jest test, którego zastąpił właśnie ten samochód później. Auto też od razu wspomnę, bo może ktoś się zastanawiać, po co go sprzeda, jak mam rok, bo jest fantastycznym samochodem i ja chciałbym taką Toyotę i bym zapłacił naprawdę duże pieniądze, ale musiałby być to naprawdę mega fajny egzemplarz, pewny i tak dalej. A trudno jest o taki znaleźć, naprawdę tych wypraw tyle by trzeba by było zrobić, że raczej człowiek wolałby tutaj na swoim rynku poszukać, a no na pewno nie będzie czekał, aż za 100 lat się pojawi taka następczyni godna tej Toyotki. A ostatnio właśnie na horyzoncie pojawił się samochód, który chciałbym od znajomego odkupić, by był godnym następcą tego auta, też SUV. Być może będzie nawet film z tym autem, bo warunkiem zakupu tamtego auta jest sprzedaż tego, także będę na pewno też tamtym jeździł. Ale jak już powiedziałem, jest fajny, godny następca się pojawił, dlatego z chęcią mogę ten samochód sprzedać, zakończyć jego historię w swoim domu. No więc dalej sobie trochę pojeździmy w terenie. W końcu powiedzmy, że tutaj największa przyjemność z tego samochodu się toczy. O, muszę pas zapiąć. To znaczy ma swój finał. Jeśli się kupuje taki samochód, to jest właśnie finalnie taka przejażdżka po takim terenie. To jest właśnie to coś. Taka niedzielna wycieczka z dziećmi i tak dalej. Też mieliśmy możliwość, pojechaliśmy na wczasy nad morze. Tam jeździłem też po różnych takich sprawach tam ciężkich. Sobie pojechać, to zawsze używamy tego auta. Za to naprawdę bardzo cenię ten samochód i każdy z Was, myślę, że też to doceni. A na kanwie tej głupiej tutaj takiej ciężkiej jazdy mojej to dalej zajmiemy się tym autem, a więc zawieszenie. Jak widzicie, pokonuje tu dosyć duże dziury i tak naprawdę nigdzie mnie tu nic tak aż tak mocno nie napierdziela. Ja sobie śmiało tu podbijam. Nie ma takich dźwięków, które by nas dobijały w tym samochodzie. Napęd no to kurwa jest bajka. Za chwilę nie wiem, czy się nie rozmyślę i nie będę chciał sprzedać jednak tego samochodu. O, tu teraz zjeżdżam z takiej skarpy. Powinienem zahaczyć. Tutaj już można do Wisły wskoczyć i będą mogli mnie szukać tam, gdzie ja pojechałem, aż wpadną na ten pomysł. O, jeszcze raz sobie tak przejedziemy delikatnie. Nie chcę tu nikomu nic zniszczyć, ale widzę, że się nie niszczy. No naprawdę bardzo, bardzo fajnie. No napęd 4x4 stały, złożony, który można zapiąć ręcznie. To myślę, że jest taki główny gwóźdź tutaj programu. O zawieszeniu, jak mówiłem, jest tak. Na jakichś takich drobnych nierównościach, jak jedziemy na asfalcie, to tak czuć taką sztywność. Ale na takich właśnie tutaj dziurach, to jakoś on taką lekkość, miękkość uzyskuje. Są te po prostu, nie są, ta amplituda nie jest taka
To jest taka bardziej taka, to jest miękka, a jak gdzieś się jedzie naprawdę tak, gdzieś jakieś są szpary w jezdni czy coś na asfalcie, to czuć takie dum dum, tak pod tą tyłkiem czuć. Nie płynie ten samochód, raczej jest taki sztywny na tych drogach. Ale mu się ciśnie. No 2.2 motor, pamiętajcie, to jest bardzo, bardzo duży motor. 130 koni, to są naprawdę zdrowe, niewyżyłowane konie i na dodatek nie są nic ograniczone przez tą całą zasraną ekonomię. No naprawdę to jest właśnie tutaj w tej Toyocie najpiękniejsze. Ja, jeśli chodzi tutaj o ten egzemplarz, jeśli chodzi o główne jego wady, to są tak, pojawiające się w zasadzie tylko na jednym nadkolu rdza, taka jeśli chodzi o nadwozie. Druga wada jaka by była? Nawet trudno mi znaleźć. O, zobaczcie, teraz ja wjadę sobie tutaj po takim śniegu, to żadna osobówka by tego nie wzięła. No tu śmiało schodzisz z drogi, wciskasz sobie ten napędzik i przechodzisz do działania. O, pięknie. Ten sygnał to był sygnał ESP. No więc jeśli chodzi o wady, w zasadzie ten samochód pali od strzała, uruchamiam go. W zasadzie to żona, bo żona głównie nim jeździ. I on tam jedzie, czy jest mróz, czy coś tam. Chociaż w gruncie rzeczy on ma swoje miejsce w garażu, żeby dzieci wsiadały rano do ciepłego samochodu. To bardziej mój stoi na dworzu. No więc pali, jeździ, wszystko chodzi. W zasadzie tam wszystkie tu jakieś szyby, napędy, jak tutaj już pokazałem. Błędy. Jeśli chodzi o błędy, co jakiś czas pojawia się błąd. W zasadzie jak jest tak, jak dzisiaj, tak mokro. Teraz tego błędu nie ma, bo tutaj skasuję, bo to jest ten, że jest ślizgo na drodze, co jakiś czas skoczy te 3 stopnie, to się to pokazuje. Ale co jakiś czas na przykład się pokazuje jakiś czujnik ABS-u mi tutaj. I ten czujnik tam pokazuje, że tam sprawdź cały system hamulcowy i tak dalej. Także jeden w jakimś hole tutaj z czujników, nie jest to droga rzecz, na pewno jest, ma jakąś tam wadę, że jak tam woda naleci czy coś, to się to potrafi załączyć. Jak się na nowo odpali, to tego nie ma i wtedy tam za jakieś 100 lat znowu się to zrobi. Ja to nawet chciałem zrobić, ale mechanik powiedział, że to tam się kiedyś zobaczy, a najlepiej jakby to już się na stałe zapaliło, to wtedy będzie można to łatwiej poszukać. Więc tak w zasadzie tego nie ruszałem. Ale to jest taki, mi się wydaje, jak na samochód z 2006 roku, to żeby tylko każdy miał taki problem, że jakiś czujniczek za 50 zł w kole obliczający tam ten ruchy kół w ABS-ie sobie wymienić. Ale jak widzicie, ja teraz tego błędu nie mam, a tu dosyć ostro jeździłem po terenie i wszędzie. Także mówię, gdzieś nieraz się włączy. Ale na ogół wszystko hamulce ABS-y działają. ESP, jak widzieliście niedawno, i wszystko chodzi w tym samochodzie. Do auta są 2 komplety opon. Letnie są takie wyższe, bardziej dedykowane do tego samochodu, a zimowe kupiłem trochę niższe, ponieważ odkupiłem je od kolegi. No, tam są takie opony markowe, dobre, zaużywane, dałem z 800 zł. A naprawdę takie opony teraz to około 2000 kosztują nawet. Także się cieszyłem, że mogłem kupić takie w naprawdę zajebistym stanie, świeżo rocznikowe po samochodzie kolegi. I takie tu też są i są o centymetr niższe niż powinny być. Także jak Ci się nawet dzisiaj podoba ten samochód, to w lato na tych letnich oponach wyższych to jeszcze on wygląda bardziej dostojniej. Jeśli chodzi o ekonomię, jego spalanie, to pali nam ten samochód tak około 6 litrów, 6,5 w takiej jeździe mieszanej. W mieście 7,5, tak widzę, że ona ma, jak tak tu od resetu cały czas po tym mieście jeździ. Nie wiem, na ile tutaj komputer oszukuje, ale tak to się mniej więcej wskazuje. Tutaj patrzyłem przed chwilą, mam na 540 km 6,5 średnią. A tak jak kiedyś nieraz tam się jechało gdzieś w trasę, tak spokojnie z rodziną, no to wyszło nawet to spalanie 5,3. No takie tam fajne liczby. Jak na motor 2.2 to naprawdę jest nieźle. Jeśli chodzi o moc i przyspieszenie, to jest to pojazd bardzo dynamiczny i czuć te 136 koni jako takie zdrowe konie, które chcą ten samochód i tą budę napędzać. Nie jest tak, że
jest jakiś ociężały, on reaguje na gaz w każdej chwili. Jak fajne obroty nabierze, to naprawdę wali ostro do przodu. Następną rzeczą, o którą tu jeszcze warto wspomnieć, to może audio. Audio jest naprawdę przeciętne, ale żadnej Toyoty nie znam, w której by grało jakoś super fajnie. Gra po prostu tak normalnie tam, bez żadnego szału, po prostu gra. To jest też fajna uwaga, ponieważ wszyscy moi znajomi mają tutaj nawigację. I mogę wam od razu z góry powiedzieć, że ogólnie w życiu nie chciałem tej nawigacji. No coś okropnego. Kompletnie bezużyteczna, nieczytelna, nieobsługiwalna rzecz. Nawigacja w tych starszych Toyotach. Po prostu rzecz, którą trzeba wyrzucić, bo tam jak żeby radio czy coś, to trzeba jeszcze tam po tych ikonkach dusić. No jak idiota, po prostu robi z ciebie kompletnego idiotę ta nawigacja. Także coś takiego lub AliExpress 360 zł, duży wielki Android, internet, janosiki, wszystko co może być. Ja nawet tu chciałem to kupić, ale bo to naprawdę grosze, 360 zł, 2 tygodnie jest w domu. Coś podobnego kupiłem sobie w taką Teslę do Hyundai'a. No ale to mówię, no gdzie ta żona będzie tam tymi ikonkami przerzucać, żeby jechać te 5-6 km do pracy i jak co to mamy drugi samochód taki większy jeszcze od tego i no i na co to i po co to, i dla jakiegoś szpanu czy coś będę kupował i w końcu nie kupiłem. Na pewno by się wam to spodobało bardzo, by tutaj szał zrobił, ale to naprawdę ten szał to tylko 360 zł i polecam plug and play, zapinasz kostki, wkładasz i cieszysz się samochodem jakby plus 10 lat do przodu. Jeśli chodzi o autostrady, takie jeżdżenie naprawdę po trasach dynamiczne 140, 170 na godzinę, bo bywało tak, że naprawdę też rozpędzałem ten samochód do takich prędkości, to bardzo, bardzo dobrze się trzyma drogi. Pewnie zmieniamy pasy. Do 140 na godzinę to naprawdę jest cisza i żadnego wrażenia nie robi na tym aucie taka prędkość. To jest taka naprawdę, ta przelotowa prędkość 140 to jest to auto, bo nie każde może się tym pochwalić, bo tutaj ta szóstka, 6-biegowa skrzynia biegów naprawdę zrzuca na fajne niskie obroty. Przy tych 120-140 km możemy jechać jeszcze bardzo ekonomicznie tym samochodem. O czym tu jeszcze można wspomnieć, jeśli chodzi o te samochody? No, o sytuacji rynkowej, rynek, a jakość, czyli czy jest warte tych pieniędzy ten samochód. A tutaj w przypadku tych Toyot to jest to naprawdę coś okropnego, ponieważ te Toyoty prawie tak samo wyglądając potrafią kosztować od 20 000 do 50 000 za praktycznie ten sam samochód. Patrzymy na ten sam samochód. To jest tylko ten lifting, który jest naprawdę piękny. Jest to jeden z najpiękniejszych liftingów, jakie widziałem, i przód po liftingu tej Toyoty jest piękny, tylko jest jedna wada. Jedna największa wada, że ten lift nie pasuje zupełnie do całości nadwozia. Bo przód jest naprawdę piękny. Ja mógłbym powiedzieć, że jest to najpiękniejsza RAV4 i żaden późniejszy ten nowy model, ten kwadratowy, okropny, koślawy, taki kanciasty, bryłowo, to nie dorasta do pięt. O, widzieliście jak takie poprzeczne było? Naprawdę takie, no taki policjant, taki brzydki. To puknie tak naprawdę wtedy w tym samochodzie, że czuć, że jest to sztywno. Jest sztywno bardzo. Co bym tu wam jeszcze chciał powiedzieć na temat tych samochodów? Aha, no właśnie, mówiliśmy o tej cenie, właśnie powróćmy do tej ceny i jakości. No niestety uważam, że za te 20-25 tysięcy niestety nie kupisz nic piękniejszego, nic ładniejszego, nic równie trwałego, nic tak się prowadzącego jak Toyota RAV4. I jako że uważam, że taka Toyota za 50 tysięcy, to jak już mówiłem,
to jest trochę, no przypał już tyle pieniędzy zapłacić za taką starą Toyotę, która wygląda tak samo jak te za 24,5 i dodatkowo jeszcze tam otrzymamy te DPF-y. A broń Boże cię jeszcze, jak kupisz sobie 170-konną wersję, no tam to już musisz za te koniki to sobie ten portfelik naprawdę sporo otworzyć. Ja nie mówię, można trafić na jakiś fajny, godny egzemplarz, ale ewidentnie patrzcie, jak ja sobie tu bączki kręcę. ESP działa oczywiście. Ach, pięknie. Już mam cały okopcony, obłocony ten samochód, czyli wygląda tak, jak powinna wyglądać terenówka, którą sobie bierzemy w niedzielę na jakąś fajną przejażdżkę z rodziną. Co tutaj jeszcze mogę wam właśnie powiedzieć, bo zapomniałem, bo się zgubiłem, bo nie jestem ekspertem zbytnim od tych filmów. To jak już powiedziałem, no nic nie kupicie, no co sobie kupicie? Dacia Duster, która przed tymi liftingami jako pierwsza to jest naprawdę tak tępa i tak brzydka, że lepiej o niej w ogóle nie wspominać, a jest też dobrym samochodem i fajnym i one się też nie psują i z takimi napędami i tego i tak dalej. 1.5 DCI, bardzo fajny silnik, tylko że no to jest takie brzydkie no trochę już, a Toyota to tak trzyma ten fason jednak. Jest jeszcze Qashqai. Qashqai mi się nie podoba w środku, jakość wykonania to jest taka bliżej Daci, po prostu takie to widać, że to jest trochę słabe, chociaż są to też dobre samochody i w tych pieniążkach też nic lepszego nie dostaniemy. Jak ktoś ma wybór fajnego Qashqaia kupić, a słabszą Toyotę, to kupić Qashqaia. Tak samo kupić Duster, jeśli mamy możliwość kupienia z dobrych rąk i naprawdę fajną, to przymykamy oko na jakość, przymykamy na wygląd, kupujemy Duster. Chciałbym tutaj pokrzywdzić nikogo i jest jeszcze Suzuki Grand Vitara, ale tam niestety no nie ma silników. Tam te diesle, bo ja tu mówię o dieslach, to są bardzo, bardzo słabe, te DDIS-y no nie pokazują zbyt dobrej jakości. Także podsumowując, mój rok z tym samochodem, a praktycznie mojej żony, ale nieraz sobie naprawdę też pojeździłem tym samochodem, bo lubiłem nim sobie pojeździć, ponieważ mam 1.7 109-konny, a tutaj 2.2 jest 136 koni, to lubiłem sobie nieraz poczuć tą moc. No i tak tutaj na niektóre wycieczki, czy gdzieś na jakąś przejażdżkę brać właśnie w weekend ten samochód, a nie ten swój. O, przypomniała mi się jeszcze wada, jak tutaj jakiś kupujący dotarł, to jak się zapala go rano oraz jak te pierwsze dwa biegi, jak puszczamy sprzęgło, to jest jakaś poduszka już słaba i tak puk, nie? Silnik czy tam coś przy zapaleniu, także jest jedna poduszka do wymiany, nie wiem czy tam pod skrzynią biegów między silnikiem, już nawet to nie wnikałem, już tak mi nie przeszkadzałem. Dzięki temu uczymy się tu takiej płynnej zmiany biegów z 1 na 2, że człowiek tak delikatnie rzuca ten bieg, żeby mu nie stukło, chociaż to tak na pierwszy bieg, tam na drugi, później to tam nie czuć tego i w ogóle w czasie jazdy nie czuć, tylko przy odpaleniu tak trzęśnie, nie, po prostu. O, znowu się włączyło, że possible ice on road, czyli możliwe oblodzenie na drodze. Dobra, także to pomału będziemy kończyć. Zobaczycie jeszcze jakieś oględziny tego samochodu, trzeba go jeszcze trochę umyć, bo wstyd będzie pokazywać go z zewnątrz, a może właśnie pokażę takiego brudnego, żebyśmy zobaczyli, jakiego spustoszenia dokonaliśmy. Generalnie tutaj też muszę tutaj w tym jeszcze jedną rzecz dodać, że samochody 4x4 te z tymi kołami właśnie z tyłu, wszystkie stare Vitary, różne co będziecie kupować, Terrana, tam te starsze roczniki, one wszystkie są takie trochę inne w tej jeździe, bardziej takie surowe. I pewne rzeczy tutaj właśnie, jak mówię, tu gdzieś tam, że coś lekko pukło, że tam gdzieś coś by zaskrzypiało, że trochę na dziurze było słychać, no
to trzeba im wybaczyć, że naprawdę to są takie samochody sztywniejsze i bardziej surowe tą swoją jazdą, ale jak już wspomniałem, na autostradzie i na ulicy raczej zachowuje się jak taka osobówka. Nie jest to taki amerykański pojazd, który się naprawdę kładzie na tych zakrętach i tak dalej. On raczej taki jest ścigaczek, gokarcik taki, nie tylko terenówką. Także to jest duża zaleta. Podobnie wygląda Ford Kuga, chociaż Kuga to już nie jest ta liga. Ten jeszcze jest tym 4x4 takim prawie, że samochodem pełnokrwistym. No, dużo jeszcze brakuje, ale naprawdę tym późniejszym SUV-om wszystkim jeszcze dużo więcej brakuje niż tej Toyocie do takiego auta terenowego. I to jest właśnie powód, dla którego te samochody trzymają tą naprawdę grubą, mocną cenę. Tutaj w tle pokażę wam teraz, jak silnik wygląda, jak on chodzi. A wspominając na początku filmu, że właśnie nie chciano mi sprzedać, bo tam 5600 czy ileś włożyli w ten samochód jakoś tam w roku bieżącym, w którym ja go kupiłem od tych państwa, i ta żona była bardzo zła i nie chciała właśnie tak bardzo spuścić. Mówi, czy ty jesteś pojebany? Kurwa, żeś tyle pieniędzy było włożone i teraz taka cena? No to pan, który go kupił, i to też był powód, dla którego ja ten samochód kupiłem, zregenerował wszystkie wtryskiwacze 4, kosztowało to 2800 zł, oraz wymienił turbosprężarkę za też te 2600 zł. Tam razem około tych 6500 coś tam z hakiem wydał na ten samochód. Jeśli chodzi o te wtryskiwacze, to ja trochę się wystraszyłem, ale wiedziałem zawsze, że coś jest na rzeczy, że one siadają w tych samochodach i że nawet jak kupię ten piękny za 30 000, który jeszcze nie zrobił tych wtryskiwaczy, to może mnie to czekać i ta cena mi wybombuje. Także tutaj się zawiesiłem, że o, fajnie, że to ktoś zrobił. Poczytałem, że tę regenerację wykonuje także Toyota, i Toyota, wykonując tą regenerację, potwierdza, że te wtryski po regeneracji mają 100% wartości nowych wtryskiwaczy i taką samą wytrzymałość, że jest to coś znakomitego i fajnie generowanego, czy jak to, regenerowanego w tych Toyotach RAV4 z tymi silniczkami 136 koni. Ja nie wiem, jak jest później, bo one się coraz bardziej stają skomplikowane. Dlatego nie napalać się za nowymi rocznikami, bo naprawdę one były dobre, ale dla tych, którzy je pierwsi kupili i było na nie stać. Kupujesz tanio, a drogo możesz później zapłacić za tą przyjemność z jazdy. Także to tak na tyle. Później doszła ta turbosprężarka. 10 lat go miał, no kupiłem. Teraz sprzedaję. Ktoś kupi ode mnie. Ja tu w sumie nic nie włożyłem, mogłem tam coś zrobić. Dużo miałem chęci, ale no, ja zawsze kupuję na pół roku samochody i jak się jakiś fajny, godny następca znajduje, to mam tą możliwość się przejechać tym następcą, poznać. Są to często auta znajomych, od znajomych, i z uwagi na to, że robię te filmy, i sobie fajny jakiś egzemplarz wybrać. Także te moje samochody są takie dosyć na plus, że się tak nie przejedziecie na nich. Chociaż zaznaczam, że na przykład ta Toyota jest kupiona od obcego pana, ale miał go on lat 11, także i był z niego zadowolony, i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy wszystko wam powiedziałem o tej Toyocie. Może gdzieś jak coś pominąłem, to mi się przypomni, to jakiś tekst taki zaznaczę, dopiszę coś, że coś jeszcze się dowiecie. Poza tym jest trochę chaosu w tym filmie, ale dziękuję wszystkim za uwagę. Myślę, że jak ktoś nigdy nie miał takiej Toyoty, a głównie do tych ludzi to akcentuję, to coś się o tym samochodzie dowie. Ja naprawdę jestem fantastycznie z tego samochodu zadowolony i chciałbym, na przykład byłbym w stanie dać naprawdę ogromne pieniądze, jakby ktoś na przykład mi taki wyjął prosto z salonu i powiedział: masz za 60 000 na przykład nówkę z salonu, no to bym powiedział, to jest samochód na 20 lat teraz dla mnie, albo na 15. No to już wiadomo, ma swoje lata, masz swoje przebiegi, chociaż jest to przebieg niski, jaki tutaj widzimy.
Dziękuję wszystkim za uwagę. Zapraszam do lajkowania, do subskrypcji, ponieważ tych moich filmów nikt nie lubi, nikt nie ogląda. I tak po prostu gdzieś jak trafiłeś na ten mój film, to wykopałeś go tak z takiej otchłani YouTube'a, ponieważ tam są te wszystkie takie, ja to nazywam takie, mnie tam denerwują. Ja tam lubię te takie swojskie filmy, nie lubię tych pozerskich takich tam mierzą coś tam, bagażniki włażą i tak dalej. Mam nadzieję, że spodoba wam się taki film i to jeszcze lubię, jak mogę tym samochodem, znam jakiś samochód, długo nim pojeździłem, to trochę inaczej o tych wrażeniach wam opowiedzieć. Także jeszcze raz lajkujcie, subskrypcje, komentarze. Do usłyszenia, do zobaczenia w następnym filmie. Zobaczymy, czy Toyotkę sprzedam i czy będę miał ten swój drugi samochód, a ten samochód, który będę chciał kupić, też poznacie na filmie i wam się tam przyznam, że go kupuję za tą Toyotą, ale najpierw muszę ją sprzedać. A więc przejdźmy do takiego tutaj pokazania wam wnętrza. Powiem wam, to wnętrze to jest takie kontrowersyjne trochę, bo ja te samochody, no już wiadomo, znam je od 10-15 lat i dawno temu jeszcze nawet człowieka nie było na nie stać, no w ogóle to jakieś horrendalne pieniądze były zawsze duże, no to nie było zasięgu, że tak powiem, kupić taki samochód, ale zawsze sobie myślałem, że tyle kasy trzeba wydać, a to wnętrze jest brzydkie, takie jakieś zabawkowe, no takie pierwsze wrażenie robi ten samochód. I muszę wam powiedzieć, że po czasie, jak już jeździłem i u znajomego samochodem, a często musiałem prowadzić jego samochód, gdzieś jeździliśmy i tak dalej, i później tutaj tym kupiłem, to szybko pokochałem to wnętrze za tą całą ergonomię i tak dalej. I wydaje mi się dzisiaj takie ponadczasowe, bo te inne takie wnętrza, co kiedyś myślałem, że są fajniejsze, to one się zestarzały i są paskudne. Bo gdzie do tego wnętrza na przykład Qashqai'a pierwszej edycji porównać, to naprawdę to tutaj jest bajka. Fajny ten panel, to wszystko i takie mocne, jakiś taki szlif dodany do tego. Kierownica też jest taka nieduża, fajnie się nią kręci. Ogólnie bardzo fajnie się siedzi w tym samochodzie i się go prowadzi. Mamy taki schowek, o, naklejki nie zdążyłem nalepić, bo wycofali. Tu mam jakiś schowek tak bardzo zawalony, że nie wiem, co w nim jest. Widzę, że nawet mam, jak byłem na przeglądzie, jest taki kupujący, to bym chciał zobaczyć w październiku, to tak to wygląda jego amortyzatory, widzicie, hamulce, tam wszystko się w normach mieści i amortyzatory to całkiem fajne, jak na polski rynek 10-letni. Woda tu za 100 lat leży, o, maseczki jeszcze, nie wiem, czy to nie tego pana jeszcze. Tu mamy schoweczek taki podwójny, co też jest bardzo mądre. Tu następny jest, też może coś od samochodu. Mamy sterowanie lusterek. Tu mamy jakieś rzeczy, podgrzewanie siedzeń i szyby, ale wydaje mi się, że ani tego nie ma, ale są jakieś wtyczki. Ten pan też mówił, że tam trzeba wtyczki zobaczyć, a ja tego też nigdy nie patrzyłem. Tam ktoś po prostu coś mieszał z tymi siedzeniami, czy kiedyś nie podłączył, czy coś tam i tak dalej. Także to tam nie wiem, do czego to jest. PWR Heat coś tam podgrzewa, nie wiem, czy to siedzenia, tylna szyba. Jak tylna szyba jest tutaj, to nie wiem, co to jest PWR Heat i czy to działa w ogóle, ponieważ jest to samochód z 2006 roku. Tu wszystko nie musi działać. Siedzenia takie dosyć względnie wyglądające, nie prane, podejrzewam, od 10 lat. Tutaj takie dwa ogromne foteliki mi się bardzo fajnie mieszczą. Jeszcze nieraz tutaj trzecia córka wsiada. Także tutaj na te nóżki to jest miejsca dosyć i pasażer tak samo siedzi całkiem zacnie. Dobrym plusem jest przesuwanie i powiększanie tego bagażnika. Oj, nieraz to dupę uratowało, bo przesuwając te siedzenia na przykład zmieściłem 4 koła do wymiany. Tutaj te duże, a to są duże koła. Także to też jest zaleta. Jak wygląda silnik? Ten samochód jest cały pierdolony, ale silniczek no wygląda tak, no taki dziewiczy, no nikt tutaj łapów nie wkładał. No sobie tak wchodzi, akumulator odpala. O, olej 190 chyba wymieniałem, no to chyba z 4 żeśmy zrobili tych kilometrów albo 500. Następny na 200. No widzicie. Ogólnie jest suchy, chociaż lekkie opocenia są.
O, tu jakiś stary olej jeszcze 176 jak miał w 20 roku. Fajnie się brudził. A rdzawkę to tu mam. Widzicie? Tu mi wychodzi rdza. Biedaczek. Tu widać jeszcze wszystkie naklejki oryginalne. Tu jest, widziałem, też przekonserwowany trochę. Także, że ktoś tam trochę dbał. Tu już się mi nic nie dzieje. Także w zasadzie może tutaj od środka widać takie zarzucenia, ale tak tutaj jest wszystko zdrowe. W drzwiach też mi się tak nic nigdzie nie dzieje. Żadnych tu te progi tu i tam. Nie jest taki zły blachacz. I tutaj wszędzie na błotnikach się nic nie dzieje. Mało wiele. To się kupy trzyma ten samochód. O, szyby wszystkie elektryczne są. Też ich nie używam. Bo jakoś to człowiek tam zimą nie używa, a po autostradach nie jeżdżę, także tego też tam nie używam. To chyba wszystko tutaj z tego wnętrza. Pewnie coś zapomniałem, ale co wam będę opowiadał więcej. O. Samochód, jak słyszycie, sobie chodzi, klepie, jedzie, chce żyć.